I witajcie, to znowu ja, Marz, i witam was na powrót w Massive Chalice. Dlaczego znowu Massive Chalice? Z tego prostego powodu, że przedwczoraj dla mnie, a dla was prawdopodobnie przedwczoraj czy coś takiego, gra ta właśnie została wydana 1 czerwca. Więc pomyślałem, czemu nie, wróćmy, zobaczmy co nam się pozmieniało, jakieś fajne rzeczy podobno dodali. Tak, nie wiem na ile będziemy to ciągnąć, może znowu przestaniemy w połowie. Tak, jeszcze w ogóle, jeśli może zauważyliście, trochę jest, wydaje mi się, powinna być ładniejszy, ładniejsze wideo ogólnie, ponieważ w końcu wiedziałem wcześniej, ale w końcu sobie ściągnąłem porządny program do nagrywania, mianowicie Frapsa. Jedyny problem jest taki, że nie bardzo wiem, jak to zrobić, żeby nie nagrywało tego benchmarku, tak, FPS-u, więc muszę po prostu go sobie wyłączać. Patrzcie, poskaczę sobie. Tak, dobra. Więc dla tych, którzy może nie wiedzą, którzy pierwszy raz się stykają z Massive Chalice, jest to gra, którą ogólnie można określić jako swego rodzaju klon, no dobra, nie klon, ale gra taktyczna z kategorii tych podobnych do XCOM-u nowego. Z tym, że jest znacznie bardziej, trochę uproszczona, znacznie bardziej ma położony nacisk na walkę wręcz z bliska, tak? No i oczywiście jest tutaj dodatkowe, dużo lepsze moim zdaniem zarządzanie między kolejnymi walkami, gdzie tworzymy rody, niczym z Gry o Tron i hodujemy sobie naszych wojowników po prostu jak najlepszych, porównując ich cechy i tak dalej. Jeszcze może jedna sprawa, jest to drugi raz jak nagrywam ten odcinek, ponieważ no cóż, nowy program do nagrywania, tak, i po prostu jakoś ostatnio nie udało mi się nagrać tego, to znaczy nagrywałem, ale okazało się, że jednak się nie nagrywa. O, mówię, że jakieś dziwne problemy są z myszką, widzę. Nie chcę trudnej trudności, chcę normalną, bo gra jest dostatecznie trudna bez tego. Non-thematic, silly. No, wiecie co? Dajcie mi sekundkę, dobra? Okej, jesteśmy z powrotem. I już chyba wszystko ładnie działa. Tak. Wydaje mi się, że to dlatego, że przez przypadek włączyłem full screen, a później wyłączyłem full screen i to coś musiało popieprzyć. A dobra, więc chcemy zarówno śmieszne nazwy naszych rodów, jak i normalne. No, difficulty normal. Nie chcemy ciężkiego ani brutalnego, no bo bez przesady. Tak, i nie wiem czy mówiłem, ale nagrywam to, mówiłem, że nagrywam to drugi raz i miałem taki strasznie fajny ród, o właśnie ten Pest Arts, którzy okazali się wyjątkowo fajni w poprzedniej grze. Zobaczymy, czy teraz też się fajni okażą. Tak, można zawsze sobie na początku wybrać, jakie chcemy rody. Przy tym oczywiście są to tylko, nie ma to żadnego wpływu na rozgrywkę, powiedzmy, a jedynie na to, z jakimi rodami zaczniemy, jeśli chodzi o wygląd ich. Tak więc, grajmy. It's taking too long. Patience. Patience. I don't see what patience has to do with this. It should have happened by now. Life keeps to its own timetable, not ours. Oh, it doesn't stop us from trying. Good morning. Your ruler has risen. Rejoice, and let bellow the horns of birth. Immortal protector of the nation, progeny of the great bloodlines, master of strategies, eternal conductor, and forger of matrimony. We're here to advise you on how to handle ruling and commanding every time. The horns of battle. Fine, we'll have to do this later. The cadence is attacking. Heroes, jump in! The ruler will be with you shortly! And off they go. We'll explain later. We just need you to take command, because our citizens, understandably, find it hard to trust a giant talking chalice. We are not just a giant talking chalice. But the nation will listen to you, because you're of their blood.
forged from the bloodlines of the great houses. Oh, and one last thing. Unfortunately, the bloodline ritual that was used to create you also bound you to us. So you can never leave the throne. But do not despair. You can still command your heroes. Look inward, and you will find that your mind. Dobra, więc teraz zostaniemy wrzuceni prosto do bitwy. Tak jak widzieliśmy, jesteśmy władcą krainy i jesteśmy przywiązani do naszego tronu, więc musimy się wysługiwać, powiedzmy, tymi właśnie naszymi rodami. I w ogóle nie było napisu, widziałem, bo musiałem je przez przypadek wyłączyć. Kontrolki... Nie. A to możemy zresztą włączyć. To będzie chyba pod audio są napisy, tak. Apply changes, resume. Dobra, więc mamy naszą piątkę kolesi, która zawsze będziemy mieli właśnie piątkę i dzielą się oni na 3 klasy. Taki oczywiście wstęp na początek zawsze dla ludzi, którzy ewentualnie nie wiedzą, o co chodzi. Kejberżakowie, czyli klasa typowo zrobiona, żeby walczyć wręcz, z wielkim takim młotem, widzicie. Alchemicy, którzy mogą z jednej strony walczyć wręcz, ale z drugiej strony mogą rzucać granatami, których mają ograniczoną ilość. Oraz hunterzy, łowcy, którzy mają po prostu wielką kuszę i są ogólnie fajni. I mogą się też skradać. I dobrą taktyką jest na początek zawsze wysłać sobie huntera naprzód, zobaczyć, co on tam zobaczy, ponieważ może się ukryć, przyklejając się do jakichś właśnie kolumn i tym podobnych rzeczy. Dobra, nic na razie nie widzimy, tak więc wyruszajmy powoli do przodu resztą naszej drużyny. Alchemikiem się tutaj ukryjemy za jednym, za drugim. Tutaj powolutku do przodu i zobaczymy, co na nas czeka. Dobra, czy możemy dalej się gdzieś tutaj przykraść? Wydaje mi się, że możemy się tu ukryć. Tak, tu możemy się ukryć i zobaczymy, co widzimy. Niestety nic nie widzimy, a już bym się spodziewał, żeby gdzieś tutaj w okolicy byli wrogowie, więc weźmy Kejberżaka i ruszmy się powolutku tutaj na razie. Stąd będziemy mieli dobry widok. Nie, wciąż nie widzimy żadnych wrogów. Dobra, więc niech się ukryje za tym brazierem tutaj. Powolutku do przodu, kroczek po kroczku. Miałbym nadzieję, że powiedziawszy już kogoś spotkać, ale... O, jest! Pierwszy nasz przeciwnik. Naszymi przeciwnikami jest Cadence, czyli swego rodzaju spaczenie, które chce nas podbić i ma swoje pionki. Najbardziej podstawowymi z pionków są te właśnie nasionka, które w zasadzie nie są zbyt wielkim problemem, żeby się z nimi uporać, ale wysysają życie, co trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, mamy teraz takie 2 zespoły, tutaj trójka i zobaczymy, co oni zrobią. Nic nie robi, a to ciekawe. Gdyby tak podbiec naszym hunterem tutaj i zobaczyć, czy on da radę ich dorżnąć. W ogóle ten hunter jest z rodu Pest Arts i dokładnie tak samo jak w tej mojej pierwszej grze i też jest naprawdę dobrym kandydatem, czy dobrą kandydatką na założenie rodu, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba, więc na pewno będziemy mieli ród Pest Arts. Dobra, 67% na trafienie, 9 do 12 obrażeń, spróbujmy. Bardzo ładnie. Ok, pierwszy z głowy. Okej, dobra. Missing no Murray. Okej. Dobra, Kejberżakiem tym też podejdźmy tutaj. Dobrze się trzymać choć trochę razem ze sobą. Na wszelki wypadek, jak nagle zaczną wypływać setki, dziesiątki przeciwników. Już nieraz straciłem cały zespół z tego powodu, że zbyt szybko szedłem do przodu wszystkimi. Co zresztą mieliście okazję widzieć w moim poprzednim let's playu, który niestety był dosyć tragiczny w skutkach koniec końców. Okej, dobra, Laps, kolejny. Drugi przeciwnik, którego spotykamy, które nie dość, że zadają obrażenia na dystans, to jeszcze potrafią wysysać po prostu, expa. Dobra, tam jest kolejny i on tutaj stoi w takim fajnym miejscu, że wydaje mi się, że będziemy mogli go dorżnąć naszymi ludźmi bez większych problemów. 10 do 14 to jeszcze go nie zarżnie, nawet jak trafi, bo też oczywiście można nie trafić. Ale tutaj przydaje się alchemik, który oprócz tego, że strzela granatami, rzuca granatami, tak jak mówiłem, też może ciachnąć swoim tą rączką. I tak jak mówiłem,
przy śmierci wybuchają i odpychają wszystkich na boki. Dobrze, jak na razie bardzo ładnie idzie. Jeszcze nie oberwaliśmy. O, tutaj najprawdopodobniej nas uderzy, tak więc cofnijmy się trochę, żeby nie miał takiej okazji. I może stańmy tutaj na widoku naszym alchemikiem, który mam nadzieję go zwabi, ale nie będzie miał na tyle dystansu, żeby nas zaatakować. Dokładnie, dobra. 57% tylko na trafienie. Ja wiem, że seedy ogólnie trudno je trafić, bo są śliskie, jak to jest w ich opisie, ale co on ma takiego dim-witted, pessimistic? No nie, no nic nie wskazuje, dlaczego ona jest taka cienka, ale no dobra. No i oczywiście nie trafiłam, tam się ujawnił kolejny seed. Miejmy nadzieję, że nasz alchemik to załatwi, choć też ma małe szanse na trafienie, ale... A, bardzo ładnie, dobra. Dobra. W tej w ogóle pozbyliśmy już się największego problemu, bo w tej startowej misji na ogół jest tylko jeden laps, więc wątpię, żeby... A nie, jest? Jeszcze jeden jest. Dobra, nie, cofam. Cofam to, co mówiłem i wycofam też tego Caberjacka, żeby przypadkiem nie oberwał tego pieprzonego lapsa. Więc weźmy może na przykład, stańmy sobie tutaj jeszcze Hunterem i spróbujmy zdjąć tego kolesia i o mój Boże, świetnie. Wiecie co, wiedziałem, że to jest dobry wybór, żeby wziąć tych pestarców tutaj, wiedziałem, że będą dobrzy. Dobra, naszym alchemikiem ruszymy się tutaj, w róg trochę. I o, nie zrobili nic, a to ciekawe. Dobra, weźmy w takim razie naszego łucznika, naszego łowczego jeszcze raz tutaj naprzód trochę. I... Więc tak, mamy szansę poważnie zranić tego lapsa albo dorżnąć tego seeda. Zaraz, czemu tak mało może biegać? Czy ty masz astmę, Karin? Czy ty masz astmę? Tak, ma astmę. No to już wiemy, kto nie będzie miał dzieci. Astma to jest najbardziej wnerwiająca cecha w tej grze, ponieważ sprawia, że jeśli w jednej turze jeden z twoich bohaterów ruszył się pełną ilość swoich... ruszył się o te 2 ruchy, tak? Wykonał 2 ruchy, to w następnej turze ma mniej ruchu. Dobra, co zrobię, to przede wszystkim wystawię się naszym Caberjackiem do przodu, żeby był jako lepszy cel, tak mi się wydaje, bo ma więcej życia i więcej obrony. A naszym Hunterem spróbujemy zdjąć tego seeda. Kocham cię, ty moja, jak się nazywasz? Krachę Pestarz. Dokładnie tak samo jak ostatnim razem. Świetnie. Dobra, co teraz chcemy zrobić? Wydaje mi się, że powoli ruszymy do przodu. Tak, tobą też się ruszymy tutaj, czemu nie? I Caberjackiem też powolutku do przodu. W sumie ją mogłem się trochę powstrzymać od ruszania. A jednak tak czy inaczej Huntera wziął na cel. Ale nie trafił, bardzo dobrze, czy też nie trafiła, bo tak w sumie bardziej wygląda trochę jak kobitka. Więc szybko podejdzie Caberjack, mam nadzieję, że ją dodżnie. Zresztą nie mógł jej dodżnąć, bo maksymalnie 14 obrażeń zadawał. Dobra, tylko 2 obrażenia. 9 i czy ktoś tutaj dobiegnie? Fuck, nikt nie dobiegnie. Ale czy ktoś dorzuci? Fuck. Okej, widzicie właśnie, przez takie rzeczy właśnie przegrywam. Zamiast ogłuszyć tego dzitka i mieć spokój, stwierdziłem, że spokojnie, na pewno go zarżnę i teraz dupa. Będzie miał drugą okazję, żeby we mnie strzelić, co jest bardzo niefajne. Czy na pewno nie dorzuci? Okej, dorzuci, ale jest szansa, że trafi, znaczy dorzuci, ale jeśli dorzuci, to trafi w naszego kolesia. Wiecie co? Myślę sobie, to i tak jest koniec misji, więc spróbujmy. A nuż się uda. O kurwa. Wiecie co to znaczy? To znaczy, że stracimy Caberjacka, bo jestem debilem. Widzicie, dlatego nie gram na hardzie, bo jestem definitywnie rzecz biorąc debilem. Nie, jednak gra jest debilem. Gra stwierdziła, że zamiast dorżnąć Caberjacka, woli uderzyć naszego alchemika. Bardzo dobrze. A on wciąż nie trafia. Dobra. I po sprawie wszystkich zarżnęliśmy. Wspaniale, Krachę awansowała poziom. Tutaj kolejne poziomy, dajmy im od razu szarżę. Tutaj temu alchemikowi damy
darmowy atak i Krachę dostanie dodatkowy też atak. Dobrze, bardzo szybko uporaliśmy się z nimi w tej za pierwszym razem. Bardzo fajnie. Teraz będziemy mogli trochę się pobawić naszymi tutaj herosami. Dobra. Pusty zamek. I tutaj oczywiście to na stówę będzie zamek Krachę Pest Arts. O, w ogóle całkiem dużo mamy ludzi z tej rodziny Pest Arts. Ale wydaje mi się, Krachę jest najlepsza, jest najmłodsza z nich wszystkich. Ma dużą siłę, dużo życia, szybko się uczy. Co prawda cechy charakteru nie są najlepsze, ale wydaje mi się, że damy radę to jakoś wygładzić. Okej. Co dalej? Co chcemy? Jakiego rodzaju huntera chcemy? Wiecie co? Szczerze powiedziawszy, najbardziej bym się cieszył na zwykłego huntera, ale już widzę, że nie da rady. Tak więc wybierzmy z tych, kogo mamy. Więc mamy Hawkeye, Brainy i będzie głównie córki miał. Zaraz, to jest facet? To są faceci? Nie, to są kobiety. Tak, to są faceci, nie wyglądają jak faceci. No cóż, ale wieje z oknem. Ten Caberjack jest Hearty i będzie miał głównie synów. Wiecie co? Weźmy zaraz. Trickshot czy Enforcer jest lepszy? Wydaje mi się, że bardziej mi się podobali Enforcerzy, ale czemu nie? Wypróbujmy trickshotów. Pograjmy sobie trochę trickshotami. Nostradamus, live free for death hunts us all. Bardzo fajnie. Okej, dobra. I teraz zanim ruszymy z zegar czasu, możemy wziąć się za budowanie kolejnych zamków i robienie researchu. Właśnie tak, przez research zarówno się odkrywa nowe rzeczy, jak i buduje się budynki. I też tak. Też fajna sprawa w ogóle, bo w poprzednich wersjach były bardzo niezbalansowane, to nazwijmy, te ilości zabić, ilości trupów, jakich potrzebujemy do kolejnych researchów, tak? Tak samo jak właśnie w XCOMie trzeba było na przykład mieć trupy tych różnych alienków, żeby na ich podstawie robić research, tak samo tutaj potrzebujemy tych trupów i w poprzednich wersjach po prostu było to bardzo tak zrobione, że w zasadzie nie było problemów, żeby mieć dosyć tego, tak? A teraz stwierdzili, że to trochę pozmieniają. Dobra, na początek wybudujemy nowy zamek, mamy 10 regionów, z tego 5 środkowych, 5 zewnętrznych. Te środkowe są z jednej strony bezpieczniejsze, bo aby dostać się do tego regionu, ta korupcja musi najpierw zniszczyć ten region zewnętrzny, ale też nie mają żadnych dodatkowych bonusów. Za to regiony zewnętrzne mają bonusy, ale też są atakowane jako pierwsze najpierw. Tak, pierwsze najpierw, dokładnie tak. Więc przyjrzyjmy się, jakie tu mamy bonusy. Tutaj mamy dodatkowe XP, jeśli tutaj wybudujemy nasz ten Crucible, czyli miejsce, w których trenujemy herosów, ale nie chcemy budować miejsca, w których trenujemy herosów. Jeśli tutaj wybudujemy, wszyscy łowczy będą mieli bonus do zręczności. O, tutaj jeśli wybudujemy, zapewnimy sobie obniżoną prędkość budowy, zwiększoną prędkość budowy. Tutaj wszyscy Caberjackowie dostają siły, a tutaj, tutaj definitywnie chcemy tu wybudować, bo ten zamek będzie miał więcej dzieci. I teraz możemy ruszyć z czasem, jak widzicie wszystko się tu ładnie przewija. O, już pierwsze dziecko nam się wybudowało i zobaczcie jaki słodki dzieciak w kołysce. To też właśnie zostało dodane, modele dodatkowe dla dzieci. Dobra. Dobra, i jak widzicie już już 2 lata minęły. Czy tam 3, 4, 5 i kolejne dziecko. Wow, jak to szybko leci. Czy to dziecko już jest trochę większe? Zobaczmy. Czy mogą mi to pokazać? Details? Details. O, patrzcie, już jest dziewczynka. Jeszcze bez żadnych cech. A nie, już jest, że szybko się uczy. A on, to będzie bardzo dobre dziecko. Strong will, bear strength. Niestety wolno się uczy. Szkoda, bo jej matka bardzo szybko się uczy, bardzo szybko zdobywa doświadczenie. No ale cóż, dobra. Przewijmy ten czas. I myślę, że będziemy te odcinki w ten sposób konstruować. O, kolejny zamek wybudowany. Będziemy te odcinki tak konstruować, że będę brał po prostu
jedną walkę i czas do następnej walki. Tak więc teraz poczekamy, aż następna walka się pojawi i wtedy zakończymy odcinek. Dobra, nowy zamek i mamy tutaj naprawdę ciekawą kandydatkę, alchemiczkę, lubię alchemików. Niestety wolno się uczy, no ale cóż, ale poza tym jest bardzo fajna, jest trochę stara, ale z drugiej strony ma w tym jako część swojego charakteru, że jest młoda duchem, co znaczy, że nie cierpi na choroby wieku starego. Dobra, i definitywnie chcemy mieć brutalistów, bo brutaliści to jest najlepsza klasa moim zdaniem i Muzim Byszam. Długo żyje, dużo ma życia, będzie miał synów, podoba mi się to. Trochę taka stara para, ale podoba mi się to, definitywnie. Co chcemy teraz zrobić? Wydaje mi się, że dobrze będzie teraz wybudować gildię tych Sage Right'ów, po to, aby zwiększyć naszą możliwość researchu, bo to właśnie robi ta gildia. Przydzielamy tam naszych bohaterów i oni dla nas robią research dodatkowy. Za 9 lat będzie to wybudowane i jestem pewien, że ten czas minie w parę sekund. I kolejny atak. Dobra, kolejny atak. Tutaj dostaniemy dziecko, a tutaj dostaniemy obniżony czas researchu. Wydaje mi się, że lepiej będzie wziąć dziecko, ale to zrobimy w następnym odcinku, bo ten dobiegł właśnie końca. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a ja żegnam się z wami. Do zobaczenia, cześć, pa pa!